spotkali się w wyjątkowym miejscu, jakim dla Żydów z regionu była synagoga. Czas rozpoczęcia rozważań również nie był przypadkowy. Po zachodzie słońca rozpoczynał się bowiem szabat. Przez blisko 2 wieki funkcjonowania w Tarnobrzegu tysiące tutejszych Żydów regularnie spotykało się właśnie pod synagogą. Dzień jest również niezwykły, ponieważ 2 października 1939 roku zakończyła się w pewnym sensie historia tarnobrzeskich Żydów, kiedy zostali oni tutaj na rynku tarnobrzeskim przez władze niemieckie zgonieni. Odebrano im wszelką własność i pogoniono w kolumnie w stronę Sanu, wyrzucając ich do sowieckiej strefy okupacyjnej. Tak zakończyła się trwająca 3,5 wieku historia tarnobrzeskich Żydów, narodu, który przez dłuższy czas był dominantą społecznościową w Tarnobrzegu. Przypominam, że jeszcze 100 lat temu Żydzi stanowili około 80% wszystkich mieszkańców. Przypominamy ich dzisiaj dlatego, ponieważ mamy świadomość, że po pierwsze fakt bytności tutaj Żydów, ich wkładu w rozwój miasta jest dzisiaj praktycznie całkowicie zapomniany, a z drugiej strony mamy świadomość, że bez poznania tej historii nie do końca będziemy znać to, co nazywamy naszą lokalną przeszłością. Uczestnicy marszu udali się w swoistą podróż w czasie, by przypomnieć sobie losy Żydów z Tarnobrzega. Pierwszym przystankiem był plac przy hali targowej. W miejscu tym przez ponad 200 lat mieścił się cmentarz żydowski, który w 1945 roku został całkowicie zniszczony przez Niemców. Ku pamięci tragicznie zmarłych Żydów zapalone zostały świeczki oraz pozostawione symboliczne kamienie, które społeczność żydowska zostawia na grobach zmarłych. Tutaj znajdował się pierwszy, najstarszy cmentarz żydowski. On w okresie międzywojennym został zamknięty, ponieważ miejsc do pochówku już zaczęło brakować. Jak powiedziałem, Niemcy na tym terenie urządzili małe getto, obóz pracy. Cmentarz został zniszczony, kamienie cmentarne zostały potłuczone i Niemcy użyli ich do utwardzenia drogi, która biegnie z Miechocina na Rzeszów. Tam fragmenty macew do dzisiaj się znajdują. Marsz pamięci tarnobrzeskich Żydów zakończył się na tzw. nowym cmentarzu żydowskim na ulicy Marii Dąbrowskiej, gdzie odmówiona została wspólna modlitwa. Całą uroczystość zwieńczył występ Krzysztofa Michalskiego, młodego utalentowanego artysty z Tarnobrzega, który ma już za sobą wiele koncertów na całym świecie. To jest niezwykłe pomieszczenie, to jest swoista kaplica cmentarna, ale kaplica cmentarna poświęcona tarnobrzeskim cadykom. Przypominam, że wśród społeczności tarnobrzeskich Żydów była również społeczność Hasydów, na czele których stał cadyk, święty mąż, który był nie tylko człowiekiem wiodącym przez meandry wiary do Boga, do Jehowy, ale również był nauczycielem życia. Do niego przychodzono o poradę i tutaj cadycy dzikowscy, podobnie jak i w innych miejscach, najsłynniejszy tu w naszej okolicy to Elimelech w Leżańsku, cadycy dzikowscy zdobyli sobie dość ogromną sławę, dość dużą sławę. Z okolicznych miejscowości przybywali Żydzi, żeby tutaj uzyskać poradę. I ta moc cadyków dzikowskich przechodziła z ojca na syna, stąd mówi się o tak zwanej dynastii cadyków, w tym przypadku dynastii cadyków dzikowskich. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w przeszłości Żydzi stanowili większość mieszkańców Tarnobrzega. To sprawia, że historia Polaków i Żydów jest ze sobą trwale złączona. To właśnie Żydzi byli ważną siłą, która sprawiła, że Tarnobrzeg się rozwijał. W przededniu wybuchu II wojny światowej stanowili oni około 40% mieszkańców Tarnobrzega, ale jeszcze na początku XX wieku liczba ta była dwukrotnie większa.
Warto powiedzieć, że przez większą część funkcjonowania miasta to oni zajmowali się handlem, to oni uprawiali rzemiosło, bo innej możliwości nie było. Oni wreszcie, z nich wywodzili się znakomici nauczyciele, którzy pracowali w tarnobrzeskich szkołach, z nich wywodził się kwiat tarnobrzeskiej palestry, a więc to była ludność, która w wszystkich dziedzinach życia społecznego w Tarnobrzegu odegrała ogromną rolę. Oczywiście większość z tych Żydów to tak zwani Żydzi ortodoksyjni, Żydzi, którzy żyli we swoistym, stworzonym przez siebie kulturowym getcie, którzy mieli styczność z Polakami tylko z racji konieczności, czyli obowiązków i pracy, ale żyli jakby swoim rytmem. I oni stanowili dominantę, większość z nich nawet dobrze po polsku nie mówiła, używając języka jidysz, ale elita żydowska mieszkająca w Tarnobrzegu była już mocno spolonizowana. To byli Żydzi wykształceni, Żydzi, jak powiedziałem, stanowiący elitę tego małego miasteczka i budujący jego pomyślność. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam za tydzień.